Każdego roku ogromne burze przelewają się przez wybrzeża, zalewają miasta i wbijają się na pierwsze strony gazet. To był huragan na Florydzie, cyklon w Indiach, tajfun w Japonii? To są różne burze, czy tylko różne nazwy? Huragany, cyklony i tajfuny to w gruncie rzeczy ta sama impreza. Wszystkie są tropikalnymi cyklonami, wirującymi megasystemami burzowymi napędzanymi przez ciepłą wodę oceanu. Zasysają wilgotne powietrze, zaczynają się kręcić przez obrót Ziemi i bum! Powstają gigantyczne spirale wiatru i deszczu. Ciekawe jest to, że burze na półkuli północnej kręcą się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a na południowej półkuli zgodnie ze wskazówkami. Wszystko przez efekt Coriolisa. No to skąd biorą się te nazwy? Od miejsca, gdzie sobie to wieje. Huragany na Atlantyku i północno-wschodnim Pacyfiku, jak huragan Katrina na przykład. Na zachodnim Pacyfiku występuje ochoczo tajfun, na przykład super tajfun Haiyan na Filipinach w 2013 roku. Południowy Pacyfik lub Ocean Indyjski zdecydowanie opanowany przez cyklony, na przykład cyklon Fani w Indiach. I uwaga, burza może nawet zmienić nazwę, jak się za bardzo rozpędzi. Przekroczy międzynarodową linię zmiany daty, pyk, i nasz tajfun może nagle stać się huraganem. Dawno temu burzom dawano wyłącznie żeńskie imiona, ale to już przeszłość. Teraz nazwy są naprzemienne, raz chłopak, raz dziewczyna. Każdy region ma własne zasady. I jeszcze coś. Jeśli burza była mega niszczycielska jak Katrina, jej imię idzie na zasłużoną emeryturę. Żadna nowa burza już go nie dostanie. A po co w ogóle nadajemy im imiona? Dla bezpieczeństwa i jasności komunikacji. Łatwiej przecież ostrzec ludzi przed cyklonem Fani niż przed systemem 87 zachodnie, współrzędne 16 stopni północne, 83 stopnie wschodnie. No nie? Słyszeliście kiedyś o oku burzy? Nie oku jako oku, tylko o oku burzy. Oko to spokojne centrum burzy z lekkim wiatrem i czystym niebem. Ma zazwyczaj od 20 do 50 km średnicy. Wokół oka jest ściana oka. To istny Armagedon. Najmocniejsze wiatry i najcięższy deszcz. A dalej wiązki deszczu, spiralne pasy chmur i opadów, które rozciągają się daleko od centrum. To już nie są przelewki. A może właśnie są? Jak mocna może być taka burza? Zależy. Cyklony zaczynają jako małe zaburzenia pogodowe. Jeśli woda jest wystarczająco ciepła, a wiatr zbyt mocno nie miesza, mogą wyrosnąć na depresje tropikalne, potem burze, a na koniec potężne cyklony. Do ich oceny mamy skalę Saffira-Simpsona od kategorii 1 do 5. Kategoria 5 to wiatr ponad 250 km na godzinę. To pogrom. Formalnie nie mamy kategorii 6, ale naukowcy już o niej wspominają, bo przez zmiany klimatu burze robią się coraz bardziej hardkorowe. Na razie jednak oficjalnie 6 brak. Cyklony mogą być ogromne. Tak ogromne, że potrafią być większe niż całe państwa. Tajfun lub huragan może mieć ponad 1600 km średnicy. Dla porównania, Francja ma jakieś 965 km w najszerszym miejscu. Rekordzista tajfun Tip 1979 roku miał aż 2220 km średnicy. 10 razy większy od Japonii. Ale nie tylko rozmiar powoduje, że dosłownie szczęka opada. Te potwory niosą ze sobą niesamowite ilości energii. No. Więcej niż wszystkie elektrownie świata razem wzięte w jeden dzień. Ma rozmach natura.
Cyklony potrzebują wiru, żeby w ogóle wystartować, a ten wir daje obrót Ziemi i wspomniany wcześniej efekt Coriolis'a. Przy samym równiku nie ma tego efektu, więc nie ma cyklonu. Chociaż gorąco i parno, to wielkich burz w tym wąskim pasie raczej nie doświadczymy. 500 kilometrów, trochę na północ, trochę na południe. 500 kilometrów to wąski pas? Panowie, bez kompleksów. Następnym razem, gdy usłyszysz hurricane, cyclone, a typhoon. pamiętaj, to ta sama burza, tylko powiedzmy z innym adresem domowym. Który fakt o cyklonach Cię zaskoczył? Daj znać w komentarzach. Trzymaj się mocno, by nie przeminęło z wiatrem. Do następnego. Pa!